Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dziś odwiedzimy fabrykę domów. Wielka płyta na stałe wpisała się w panoramę Warszawy, a także innych miast, więc postanowiliśmy odwiedzić miejsce, w którym to wszystko się zaczęło. Więc chodźmy, bo sam jestem ciekaw, jak wygląda moje mieszkanie od wewnątrz. Zapraszamy. A raczej jak je wybudowano. No to jedziemy! Kiedy po II wojnie światowej Warszawa była prawie całkowicie zrównana z ziemią, powracający ludzie nie mieli gdzie mieszkać. Dlatego postawiono na technologię budowy bloków z wielkiej płyty, którą zaczerpnięto od Związku Radzieckiego. Była ona szybka i skuteczna, więc osiedla powstawały w zawrotnym tempie. Natomiast jakość wykonania nie była powalająca, co zresztą możecie ocenić sami, bo w takich budynkach mieszkamy do dziś dnia. Fabryka, którą właśnie widzisz, produkowała gotowe elementy ścian, które później łączono w pokoje i mieszkania. Dlatego dziś cofniesz się z nami w czasie i zobaczysz miejsce, gdzie powstawały prefabrykaty, z których później budowano powojenne blokowiska w Polsce. Technologia budowy z wielkiej płyty była z jednej strony bardzo dużym wymogiem, ponieważ Warszawa po II wojnie światowej była zrównana z ziemią. Ludzi było ile? 800 na początku? Można po wojnie? zapamiętać Po coś samym takiego zakończeniu jak, powstania było około 800 ludzi. jak pokolenie Kolumbów, gdzie praktycznie cała Warszawa była wyludniona. Dokładnie. I dlatego przypływali ludzie po wojnie i trzeba było kolejnych miejsc do mieszkania, tak? Budynków. A zwykła taka budowa trwałaby i trwała, dlatego zaczęli robić to z wielkiej płyty, co strasznie przyspieszało tą konstrukcję. No niestety to też w związku z tym, że to było szybko, było też bardzo niedokładnie, no ale na tamte czasy trzeba było niestety coś takiego robić, żeby ludzie mogli tutaj żyć i mogli napędzać tą całą infrastrukturę tego miasta i przemysł. Żebyście sobie wyobrazili skalę na zapotrzebowanie na mieszkanie. Na początku lat 50. w Warszawie mieszkało 800 tysięcy ludzi, a kilka lat później około 1 miliona. 200 tysięcy osób, które napłynęło do Warszawy, musiało gdzieś mieszkać. Co jeszcze ciekawe, wielka płyta nie była ocieplana. Natomiast teraz, w latach, w których żyjemy, zaczyna się to ocieplać. Bo słuchajcie, mimo tego, że izolacja, jaką tam wykorzystywali, miała służyć ochronie termicznej budynków, to summa summarum tak naprawdę jej zupełnie nie służyła. I mieszkania z wielkiej płyty były po prostu zimne. Na przykład mój blok jest z wielkiej płyty i ostatnio go ocieplili i rzeczywiście teraz dopiero czuć różnicę. Ciekawe, co tu mogło być w środku, co? Wiesz co, to Myślicie, mogło że być? To jakiś by socjal? mogły być właśnie pomieszczenie socjalne dla jakichś brygadzistów, Aha. szatnie nawet dla ludzi, prysznice. Można kilka. wejść? Ty zobacz, jak one są połączone. Tu raczej coś produkcyjnego było, bo zobacz, tu są okna, do tego wzmocnione, to nie wiem. Pamiętaj, że te bloki ważyły po 30 parę ton, więc możliwe ewentualnie jakieś mocowania żurawy tutaj były, żeby to przenosić dalej. Zobacz, że one wszystkie nie mają jakby tak podłóg, nie są wykonane jakby dla ludzi, to nie? No właśnie o to chodzi, dlatego tak się zastanawiam, że może tutaj były żurawy. Żurawie u góry? Znaczy, może przesadzam z tymi żurawiami, ale umocowane Jakieś maszyny, taśmy, tak? które żeby przesyły to dalej. Albo może jakieś agregaty tutaj stały? Co, jak myślicie, to były pomieszczenia socjalne, czy bardziej coś Nie, do bardziej- wytwarzania jakichś właśnie elementów? jakieś agregaty albo stały maszyny na tym, bo to są bloki, które są puste w środku, więc tak jakby to były fundament pod coś. Możliwe, że tak. No wiecie, mogło mieć to tak naprawdę też drugie piętro, jakaś antesola sprawdzimy mogła to. być tu, nie? Wejdź na te schody i zobaczysz, co jest u góry. Jeżeli u góry były, wiesz, były te pręty metalowe, to znaczy, że coś było To niech ktoś wszczepione. tutaj podejdzie i przyasekuruje. A u góry powiem wam, że pusto. Nie ma tu sufitu. A nie było tam jakichś prętów, czegoś takiego Powiem ci, że ta cała konstrukcja się buja na boku. Właśnie jak staram widać. się to jakoś w miarę trzymać, ale to chyba ci jeszcze pogarszam robotę. Może już nie się wychodź rozbujało. dalej, tylko zobacz, widać tam górę, czy nie? Widać, no nic nie ma. No, Nie ma żadnych prętów. Nie. No, czyli po prostu, no, nie wiem, jakieś techniczne, ale na górze nic nie stało na tym. Ukraina 2. Jeszcze się jakieś gazety zachowały na ziemi, ale już w okropnym stanie.
Tutaj zobaczcie, no jest taki jakby wzorowy pokój, tak? I dokładnie widać, w jaki sposób jest płyta zrobiona. Na rogach było łączenie i każda ściana była oddzielnie. Zobaczcie, tutaj ciekawa rzecz. Hak, uchwyt i właśnie tym uchwytem łapał dźwig, wiesz, i takie elementy wnosił na kolejne piętra, z czego później szybko można było budować blok. No i takie uchwyty były jeszcze do łączeń, one były spawane między sobą z tego Wiecie co, ja jestem pewien na 10000%, że jakbyśmy wzięli poziomicę i ją tutaj przyłożyli, To będzie tak krzywa. Jak u mnie w domu, to będzie tak szło, co nie? To miało być szybko, a niekoniecznie dobrze. W tamtych czasach ogólnie tak trzeba było robić, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. No. Może nie najtaniej, ale jako tako. Żeby było. U siebie jak u siebie. Tu jeszcze jak tak analizowaliśmy bardziej te prefabrykaty, to Konrad zauważył element na puszkę jeszcze. Wszystko było gotowe, prawda? No, zobaczcie, że tu na pewno są czyjeś drzwi, bo nawet wchodząc tędy, tutaj miałeś przycisk, włączałeś kontakt, światło. Myślisz, Łukasz, że w związku z tym, że to jest budowla z lat 70. PRL, były tutaj elementy z azbestu? No wielka płyta ogólnie ma dużo elementów z azbestu. Wszędzie ten azbest towarzyszy nam. Tutaj prawdopodobnie stały jakieś maszyny, jakieś, nie wiem, agregaty. Ciężko mi to nazwać, ale na pewno te podstawy były właśnie skonstruowane konkretnie pod jakąś jedną maszyną. Chcemy mówić, że jesteśmy wielkimi zwolennikami wielkiej płyty i to jest bardzo smutne, że Warszawa przed wojną była pięknym miastem, bardzo rozbudowanym. Ale A potem coś takiego się stało. Zobaczcie całą dzielnicę Ursynów. Przecież praktycznie ona jest cała wybudowana z tej wielkiej płyty. Tak jak na tą przecież mówili, sypialnia Warszawy. Potem właśnie powstawały pierwsze mieszkania właśnie dla ludzi, robotników, klasy, która będzie tak naprawdę tą całą Warszawę budować od nowa. Zresztą czysta, brudna, powojenna prawda. No, miasto musi żyć dalej, musi podnieść się z gruzą i ci ludzie muszą gdzieś mieszkać. Wiedziałeś, że tam jest suwnica? Zajdziemy? No nie wiem, czy to... Dobra. To nie jest właśnie ta hala, wiesz. Tylko pytanie, czy to jest nowa suwnica, czy to jeszcze pozostałości po starej fabryce są? Nie, no ta na końcu to jest na bank suwnica, ta stara, co nie? Tylko teraz słuchajcie, trzeba podejść tam po cichu, co nie? Bo tutaj są jeszcze gdzieś dookoła firmy inne. Żeby się nie okazało, że my idziemy... Powiem ci, że to suwnica wydaje mi się, że ona ściąga w użytku. Nie, no według mnie ona nie jest w Podejdźmy bliżej, zobaczmy. Zobaczmy na ten, ale nie ma co drzeć mordy. Widzisz ten motyw tutaj, ten budynek tam po lewo? Właśnie to może być kawałek firmy. Jak lamp. Tak jak jechaliśmy i mijaliśmy te hale, znajdowały się część hal jest zaadaptowanych na magazyny i na nowe fabryki. To się wydaje, że jest piła. Spoko, hala okazała się być pusta, a my przystąpiliśmy do akcji Suwnica. Szybki rekonesans i już wyklarowała się docelowa droga na górę. Zaprezentowane w filmie figury akrobatyczne wykonują zawodowi kaskaderzy i zabrania się ich powtarzania na własną rękę. Hehe. Brudny, ale szczęśliwy. To znaczy, że nie jestem aż tak gruby, że jestem w stanie tu wejść. To jest po prostu pokonywanie własnego siebie. No to teraz możecie sobie do końca hali tym przejechać. Takie urbexy to ja szanuję. Co mówi? Tu jest drabina i od tej suwnicy można wejść na... Tam będzie można wejść, ale tutaj nawet będziemy chodzić po tej suwnicy. No. Pomyśl, jaka musi być moc silników, żeby nie tylko przesunąć całą tę maszynę, ale jeszcze te bloki z wielkiej płyty, które te swoje Te ważą. silniki muszą być potężne. No i można je tutaj, może silników już samych nie dostrzeżemy, ale jeszcze mechanizm jak najbardziej. Ty w ogóle to posmarowane jeszcze wszystko jest. O, patrz. Fabryka urządzeń dźwigowych, Mińsk Mazowiecki. Wszystko jest w smaży, to mnie najbardziej drażni. Nie lubię chodzić po czymś, co się trzęsie pode mną i ugina, bo nigdy nie wiem, na ile to jest wytrzymałe. Kącik popularno-naukowy. Dzisiaj nauczymy się, jak wygląda sterownia suwnicy. Prosimy nie powtarzać tego w domu.
Do tego są specjalni kaskaderzy. Znaczy inaczej, mało kto w domu ma suwnicę, ale lepiej tego nie powtarzać. Ale jakby ktoś sobie zamontował, to nie róbcie tego. Nawet krzesełko jest. Możecie zobaczyć jeszcze szyny, po których ta suwnica się poruszała wzdłuż całej hali i przenosiła zapewne te wielkie betonowe bloki. Krzesełko trochę w słabym stanie. To już ledwie co działa. W sumie w ogóle nie działa. Ale widok jak zawsze fajny. W ogóle się zastanawiam, czy nie wyjść tędy. Chyba szybciej by było. Takie oto przełączniki. Ale tak jak ta fabryka jest martwa, tak samo tutaj już wyłączone na amen. Zawsze był czarny przycisk, tak? To dzisiaj też jest czerwony. Dobra, 3, 2, 1. To jak z saperem, tylko raz się możesz pomylić. I tutaj kończy się nasza przygoda po fabryce domu. Jeśli mieszkacie w bloku z wielkiej płyty, to prawdopodobnie odwiedziliśmy każdego z Was. Tak, troszeczkę po części. Jeżeli doceniacie naszą pracę, zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie jeden z ostatnich filmów, dajcie łapkę w górę. No i co panowie? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.